Witajcie moi drodzy. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek specjalny, na ostatni wywiad z naszym ulubionym Romanem Nachtem, który nagraliśmy 2 października 2025. I myślę sobie, że też nie jest to przypadkowy temat, który poruszyliśmy w tym odcinku, ponieważ temat dotyczy tak zwanej pseudoduchowości, pseudoguru i różnego rodzaju oszustw, które w tym świecie duchowym mogą się przejawiać. Żeby nie przedłużać tego wstępu, moi drodzy, chciałem przede wszystkim podziękować tym z Was, którzy zarówno mailowo, SMS-ami, jak i wiadomościami, jak również na żywo po prostu daliście mi wsparcie do tego, aby podjąć się montażu tego ostatniego wywiadu z Romanem, bo tak jak wspominałem, było mi bardzo trudno, żeby w ogóle zasiąść do edycji tego odcinka. Nie był to łatwy proces, ponieważ Roman był moim kosmicznym przyjacielem. Nadal jest tym przyjacielem, ponieważ nadal tutaj on jest z nami. Ale jakoś nie mogłem się zabrać do złożenia tego odcinka. Natomiast to, co dzisiaj otrzymacie, to jest już właśnie efekt końcowy. Podzieliłem go na 2 części, tak żebyście mogli mieć spokojnie po godzince 2 części tego całego odcinka. No i cóż, moi drodzy, tym oto pięknym odcinkiem chciałbym z jednej strony złożyć hołd i podziękować Romanowi za to, co zrobił tutaj w tej gęstości, bo mówimy póki co o ziemskiej gęstości, bo wiemy, że Roman oczywiście wspiera nas wszystkich, ludzi, którzy rozwijają swoją samoświadomość z innych obszarów. Dlatego chciałbym ten odcinek dedykować Romanowi. Chciałbym dedykować ten odcinek również jego najbliższej rodzinie, jak również chciałbym dedykować ten odcinek wszystkim Wam, drodzy słuchacze, którzy na przestrzeni ostatnich kilku lat, kiedy Roman występował tutaj na kanale, którzy korzystaliście z jego lekcji, z jego nauk. Nie jest to również ostatni raz, kiedy Roman pojawia się tutaj na kanale, ponieważ z ostatnich 6 lat, kiedy nagraliśmy z Romanem kilka odcinków albo kilkanaście odcinków, tam jest tak potężny zasób wiedzy, gdzie ja postaram się dla Was jeszcze bardziej wypakować tą wiedzę i przekazywać ją tutaj dalej w kolejnych odcinkach na kanale. Ta wiedza jest unikatowa, ponieważ Roman jest unikatową istotą, dlatego tym bardziej cieszę się, że będę mógł kontynuować w jakiś sposób przekazywanie jego podejścia do życia, jego stylu życia, tej filozofii, która przyświecała jego życiu, tej jego lekkości, jego oryginalności w tym, jaki on był. Dlatego postaram się, moi drodzy, aby tutaj na kanale jeszcze nie raz pojawiły się treści związane z całą filozofią życia Romana Nachta. Dlatego, kochani, nie przedłużając tego wstępu, zapraszam Was na pierwszą część ostatniego wywiadu z Romanem Nachtem. Ostatniego wywiadu, który oczywiście odbył się tutaj, w tej gęstości. Witaj, Romku, po raz kolejny. Witam. I o zdrowie nie pytam, bo my nie chorujemy. Jaki ładny gest zrobiłeś na początku. Jak Gomułka. Romku, Ludu co? pracujący w stolicy. Tak. Romku, co tam u ciebie słychać? Co tam u ciebie na bieżąco na tapecie? Na tapecie. Na bieżąco to jest tak, że kilka godzin temu się zbudziłem, jak zwykle wcześniej rano, i przypomniało mi się w 2017 roku, po raz pierwszy na Dzień Niepodległości właśnie zaproszono mnie wtedy w pewne miejsce, gdzie miałem dać wykład na temat, czym z punktu widzenia jest z perspektywy niepodległość w duchu, nie na ziemi, że ktoś mi pozwala być niepodległym, tylko że jestem niepodległym i już. Więc ja tam pojechałem. To był pierwszy raz, że zrobiono mi mobbing przy całej sali. Następnie jakaś pani wyrwała mi z ręki mikrofon, żebym nie powiedział, jak zwykle, kochani bracia i siostry, dziękuję, że przybyliście z całej Polski. I powiedziała mi, że mam się natychmiast położyć, bo
Właśnie mam zawał serca i wylew krwi do mózgu. Równocześnie. Ja chciałem odzyskać, ona nie chciała oddać tego mikrofonu, więc ja powiedziałem serdecznie, panią proszę, odpieprzyć się ode mnie. Czemu ja tak powiedziałem, nie wiem. To było naturalne widocznie. Jakaś druga pani złapała mnie z drugiej strony, kazała mi się jednak położyć, skoro pani doktor tak mi powiedziała, i przedstawiła się równocześnie, że jest dyplomowaną pielęgniarką. Zobaczyłem, że Agnię, która siedziała wtedy w pierwszym rzędzie, robi jakieś ruchy rękami, jakby odganiała muchy, a tam ktoś coś jej mówił do ucha. Później ona mi powiedziała, co to było, że już z mężem będzie niedobrze na pewno. Za chwilę. Więc ona tak machała, żeby te myśli odganiać od siebie. Ja zszedłem, najpierw musiałem wyrwać lewe ramię pielęgniarce dyplomowanej, zeskoczyłem na dół, wziąłem Agnię za rękę i tak zaczęliśmy wychodzić z tej sali. Naprzeciw mnie biegł człowiek, który mówił, żebym się położył i zaczekał, bo ambulans już jest w drodze. Ja poprosiłem tego pana, żeby zszedł mi z ziemi, bo ten stary Roman z Frankfurtu bardzo chciał się wyrwać ze mnie, a to jest zwierzę, wiesz, nie chciałem. I po drodze jakiś drugi pan szedł do mnie bezpośrednio i wołał, taksówka już w drodze, panie Romanie. I ja mówię, proszę skorzystać. I jeszcze bardziej musiał powstrzymać zwierzę. I mąż tej pani, która mnie zaprosiła, zabrał mnie do hotelu. I w hotelu zaczęliśmy się oboje z Agnią bardzo źle czuć. Co ja jak zwykle robię sobie żarty, ja mówię, bo widziałem co się dzieje, ja mówię, słuchaj, mnie cię nie przejmuj, w razie czego ja usiądę na toalecie, wezmę cię na kolana i będziemy celując w dziurkę sikać w tym samym czasie. Nic złego się nie dzieje, bo nudności, takie rzeczy. Wtedy zadzwonił telefon. Dzwonił Janusz Zagórski, który był w tym samym czasie pod Ślężą. Co się stało z Romanem? Zapytał. Ten on mówi, nic się nie stało, siedzi koło mnie. Jak to? A tu ludzie mówią, że on miał zawał serca i wzięli go do szpitala. Mówi, nie brali go, siedzi koło mnie. Kto tak mówi? Wszyscy ludzie. Niedawno dowiedziałem się, kilka dni temu dowiedziałem się, że on jest właśnie w szpitalu, Janusz, w tej chwili i ponoć bardzo źle się czuje. Muszę się dowiedzieć, gdzie, co i jak. Właśnie serce. Z tym się zbudziłem dzisiaj. I usiadłem później do laptopa, bo zawsze mam jakąś, i wiesz, od dobrych aniołków, mam dobre wiadomości. I przypomniał mi się znowu rok 2017. Kto ma Facebook i wejdzie, to zobaczy, co mi się przypomniało. W Warszawie w 2017 roku zaproszono mnie na międzynarodową konferencję Exposing the Truth, objawienie prawdy. Między innymi wzięła tam udział Laura Eisenhower, wnuczka prezydenta, i opowiadała o tym, że jest już baza, ludzie mają, my jesteśmy tylko darmozjady zbędne, ale ci, że są ludźmi nadal, mają tam swoją bazę, co potwierdziło coś, co ja pamiętam z filmu z 1973 roku, 1900, Michał, nie 1800 jeszcze, nie? Z 1987 roku. Alternative 3, alternatywa numer 3, gdzie już nawet telewizja japońska ogłosiła to, że już jest baza na Marsie. Były 3 alternatywy, do których usiedli mędrcy, iluminaci, czyli oświeceni w latach 50. Ponoć w Alabamie, bardzo dziwny adres,
No ale nie wszystko się dzieje na ligocie pod Katowicami z drugiej strony. I tam się umówiono, że są 3 alternatywy. Albo chowamy się pod ziemię, albo chowamy się w głębi oceanów, albo lecimy na Marsa, bo to taki kibuc tu niedaleko. No i okazało się, że wybrali kibuc, a inne rzeczy na wszelki wypadek dla tych mniej iluminowanych. Na tej liście nas też nie ma, Michał, dzięki Bogu. I Laura Eisenhower właśnie mówiła wtedy w Warszawie zdalnie, że namawiano ją, żeby razem z dziećmi uciekła stąd, ale ludzie, którzy ją namawiali, ona nie miała do nich zaufania, szczególnie z dziećmi uciec razem, nie wiadomo dokąd. Bo oni wprawdzie mówili dokąd, ale ona nie bardzo miała zaufania do tych ludzi. Jak ktoś chce się dowiedzieć więcej, proszę bardzo, blog mi wyłączono, to wie, że o tym nie mam już bloga Romana Nachta, ale dałem to dzisiaj z rańca, skoro świt, te informacje na Facebook. O czym dziś będziemy rozmawiać? No i w sumie już otworzyłeś trochę temat, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, bo powiedziałeś, że byłeś na konferencji, powiedziałeś, że chciałeś jakiś wykład dać i ci trochę nie pozwolono na to, a właśnie, Nie pozwolono. właśnie ostatnio też miałem okazję być na jednej z konferencji i na niej rozmawialiśmy o tym, czy ta pseudoduchowość, która coraz bardziej się szerzy, nie tylko w Polsce, ale w ogóle też na świecie, czy ta pseudoduchowość, Przebudzenie. tak zwane przebudzenie, może stać się Tak. nową religią, bo jednak pewne twory, pewne zbiory informacyjne i jeżeli one się już nasycą odpowiednio, to one mogą się dosłownie stać właśnie jakimś kolektywną nową religią. I tu od razu pierwsze pytanie takie otwierające do ciebie. Jak ty byś to skomentował? Czy pseudoduchowość, której jest dzisiaj coraz więcej, czy to w internecie, czy też poza internetem, czy ta pseudoduchowość może stać się nową religią? Tak. Tak, trafiłeś, słuchaj, w 15 nawet. Tak jest, dlatego, bo na początku fenomen UFO był wyśmiewany, a nawet zamykano do psychiatryka człowieka, który przysięgał się na swoją starą matkę, że naprawdę jemu się to i to wydarzyło, że rzeczywiście byli ludzie, którzy albo po angielsku, albo po niemiecku mówili do niego, żeby on ich zrozumiał, co oni myślą. Takich ludzi zamykano w Stanach Zjednoczonych jeszcze w latach 60. do psychiatryka. Wbrew jego oporu, przysięganiu się na wszystkie świętości, że mnie się to wydarzyło. Nie mogło ci się wydarzyć, bo czegoś takiego nie ma w naszym świecie. Jeżeli on jeszcze twierdzi, ale w moim to się stało, no to definitywnie obserwacja. Nie ma rady, nie wolno. A w tej chwili, zauważ, senatorzy, kongresmeni przygotowują nas, że lada chwila już tu są, a nawet poprzedni jezuita, papież powiedział, że on nie może się doczekać, żeby z pokropkiem i nie pokropić Marsjan i innych braci z kosmosu, którzy przylecą tylko po to, żeby przed nim uklęknąć, żeby on mógł ich pokropić. No, więc zaczęliśmy na wesoło, ale nie można tego inaczej już opisywać. Twoje pytanie dotyczy tego, czy to nie zamienia się w jakąś religię. Zamienia się, dlatego, bo już w latach 80., ja jeszcze pamiętam takie lata, mówiono o tym, że ufologia przez pewnych ludzi zaczyna być zamieniana w pewien rodzaj wiary w UFO. I jak mnie się pytano, wiesz, w Ameryce na przykład też, co ja o tym myślę, czy ja wierzę w UFO, to ja na to zawsze odpowiadałem, a pan wierzy w autobus albo w taksówkę? Tak. Jeżeli to jest takie ściśle tajne, to było ściśle tajne, dla mnie ściśle fajne, ale dla nich było ściśle tajne, to ja się pytałem, skoro to jest takie ściśle tajne, to dlaczego się w ogóle mówi na te tematy?
jak to ma zostać tajne. No to ludzie odpowiadali mi na to, że ze mną nie można o niczym porozmawiać. I z czasem ja byłem zadowolony, jak mi tak mówiono, bo nie trzeba było dalej kontynuować takie rozmowy. Ja mówiłem z góry już, że ja w UFO wierzę i nie wierzę i czekałem teraz, co to niestety nie mogę rozmawiać, bo właśnie jadę na lotnisko. Koniec. Będzie takie coś. Są coraz więcej ludzi. Przedstawia się dzisiaj. Ja też jestem rozbudzony, ja też jestem przebudzony. Niektóre panie są pobudzone na mój widok, ale to jest całkiem inny temat. I nie mam im tego za złe. Więc jeśli chodzi o to poważnie teraz, naprawdę to jest to, co zauważyłeś. Robi się pewna wiara. A wiadomo, że kto wierzy, to nie wie. Ten, że wie, nie musi już w nic wierzyć. I to samo było, już teraz mija powoli ta histeria ze Słowianami. W Izraelu na naszych oczach widzimy, nie ma już Izraela. Ten stary, polskojęzyczny Izrael znikł w historii. To, co teraz się tam dzieje, nie ma nic wspólnego z żydostwem, z Żydami z Polski, z Żydami z Bukaresztu. Czy to w ogóle ktoś przejął to i moim zdaniem bez czynnika UFO właśnie nie możemy zrozumieć, co tam się stało w ogóle. Ja o tym pisałem na Facebooku, ale widzę, że ludzie jeszcze nie mogą skojarzyć tych dwóch tematów. A bardzo dużo ludzi, którzy chodzili w dzieciństwie widocznie na katechizm, tym bardziej nie, bo wiadomo, jacy Żydzi są, bo przecież zabili Pana Jezusa i tak dalej, i tak dalej. I na te tematy do mnie się spyta. Nikt nie dzwoni, ani nie pyta się ambasady Izraela, tylko do mnie. Izrael mi nie płaci przecież za to, żebym ja reprezentował jako konsul, wicekonsul, jakiś... Rozumiesz, o co mi chodzi? Tu się zaczyna dziać, właśnie ludzie rozumieją. Ci, że do mnie się zwracają z takimi pytaniami, przeważnie używają tego przymiotnika jestem przebudzony lub jestem przebudzona i znienacka pytają się mnie, a panu się w ogóle podoba to, co robią Żydzi Arabom? Nie podoba mi się, co robi człowiek człowiekowi. Ale dlaczego dzwonisz do mnie? Przecież ja nie jestem, ja nie mogę być kojarzony z Izraelem. To jest tak samo, jak mnie się pytają, a panu się podoba PiS czy PO? Nie podoba mi się nic. Koniec, kropka. Kiedyś, jak byłem jeszcze do mnie mówiono młody człowieku, to na przykład w Izraelu ludzie się mnie pytali, czy mnie się podoba to, co robi rząd. Wtedy już, zdaje się, już wtedy był nawet ówczesny premierem, on jest takim dyżurnym premierem tam. Nikt nie lubił go specjalnie i jakimś cudem zawsze on był wybierany. To wszystko mi się nie podoba. Więc wiara w to, co dzisiaj głoszą, nie podoba mi się. Kto wierzy, ten nie wie i nie chcę już więcej tego powtarzać. Mhm. A powiedz, Romku, bo przytoczyłeś bardzo ważny aspekt tego przebudzenia. Wielu ludzi dzisiaj twierdzi i nazywa samych siebie przebudzonymi. I właśnie to mi zawsze przychodzi taka analogia, że to tak jakby, nie wiem, właśnie Chrystus chodził i głosił wszystkim wtedy, ja jestem przebudzony, ja wam teraz powiem, bo ja jestem przebudzony. I to, A wy jeszcze samo, nie. a wy jeszcze nie, ale to ja wam za chwilę powiem. I to samo jest nawet w świecie robienia takich wywiadów, tak jak my teraz sobie nagrywamy. Kiedy też ludzie do mnie piszą i mówią, zaproś mnie do swojego programu, bo ja wiem i ja powiem. I ja już przyjąłem taką zasadę, że jak ktoś do mnie pisze, zaproś mnie, no to robię odwrotnie, no bo wiadomo o co chodzi. Ja cały czas sobie przypominam No tą on ci analogię. mówi, co masz zrobić.
Dokładnie. I nie twierdzę, że ludzie, którzy piszą, aby zaprosić ich tutaj do podcastu, to są oszuści i tak dalej. Nie twierdzę tego. Natomiast jak sobie myślę właśnie na przykład o takich awatarach jak Chrystus, czy on w tamtych czasach by poszedł do jakiejś gazety i powiedział: zaproście mnie do wywiadu, ja wam powiem, albo do telewizji? W życiu. On by tego nie zrobił, bo on był właśnie prawdziwą tą przebudzoną energią, która się tam zamanifestowała. Więc to tu tylko na marginesie dodam. Moi drodzy, jeżeli piszecie do mnie maile: Michał, zaproś mnie do podcastu, to pamiętajcie, że zawsze zrobię odwrotnie, dlatego że to nie o to chodzi. Ja poszukuję do podcastu ludzi, którzy chcą się podzielić czymś ciekawym i ja was wynajdę. Jak wy jesteście gdzieś tam, to ja was znajdę. Nie bójcie się. Ale wracamy do tego pytania. O co chodzi z tym, że ludzie sami sobie nadają ten przydomek przebudzonych? To jest karmienie ego. Człowiek albo użytkowniczka tego ciała, czyli dusza, obsunęła się w w nieby. Czuje, że to nie to, co chciała, ale nie wie, co robić, lub nie pasuje jej, co robić, bo trzeba nad sobą pracować. Ja na przykład do dziś, kiedy rozmawiamy, ja zacząłem nad sobą pracować w 1977, 8, 9 roku. I do dziś jestem tym Romanem, którego tu wszyscy widzą. To nie może być coś, to nie jest żaden... My schodzimy na ziemię, żeby szybciej się rozwijać. Bo jak go dali w Katowicach, tego w domu nie ma, co tu się dzieje. To jest prawda. Tego w domu nie ma. Natomiast tu możemy w ekstremalnych warunkach przeżywać takie sceny, jak na przykład na Bliskim Wschodzie, czy w obozach koncentracyjnych, czy Nagasaki i tak dalej. I mimo to nie da cię wytrącić z równowagi, mimo to zostawić ludziom, niech sobie przeżywają swoje krwawe warsztaty i nie uczestniczyć w tym, nawet jak nas zapraszają tam. To wszystko, co można zrobić. Jest tutaj ktoś in charge, czyli jest Bóg w każdym sercu, w każdej duszy. O takim sercu ja mówię, nie o tej pompie. I on decyduje o tym, życie decyduje o tym, co tak, kiedy nie. A jeżeli ludzie sobie robią jakieś takie jatki i matki i ojcowie są dumni z tego, że ich dzieci umierają albo przyjeżdżają na wózkach inwalidzkich do domu, niektórzy nawet nie mają 3 nóg przy tyłkach już. Ja to widziałem w Izraelu w szpitalach. 18-19-letni chłopcy już nigdy, niektórzy nigdy nie wstawali, bo jeszcze nie było nawet takich, wiesz, eleganckich wózków inwalidzkich jak dzisiaj. Smart style. Ale za to dostał od rządu Mercedesa. No przecież, jeżeli ja chcę do ciebie podjechać, to dzwonię. Proszę mi wysłać taksówkę, najlepiej Mercedesa i jadę do ciebie taksówką. Ja nie muszę wcale kupić Mercedesa albo stracić nogi. Pozostały sprzęt. Takie rzeczy są. Więc definitywnie ludzie, którzy dziś wchodzą w tą religię właśnie, że trzeba być przebudzonym, na rachunek innych, a wy jeszcze nie jesteście przebudzeni. To jest karmienie ego negatywną energią. Człowiek przebudzony widzi świat otaczający go inaczej. Z punktu widzenia fizyki kwantowej, tak właśnie to jest, że ja widzę to w tym świecie, na ile mogę zauważyć w moim stanie świadomości. Ja albo widzę tu więzienie, albo widzę piekło, albo widzę zoo, albo widzę dom wariatów, albo tak jak jest dobrze. Wszyscy możemy sobie demokratycznie zjadać własne głowy. Czyli co, jak mówili w Tel Awiwie, kto
mu się nie podoba, to znaczy, że zjada własną głowę. Bo tak pomyślał, jestem w tej chwili w więzieniu, jestem w tej chwili w piekle i się piekle tam, więc zamiast być niebianinem, jestem piekielnikiem. To wszystko. Nikomu nie mówię, że ja jestem rozbudzony, jeszcze nie wiem nawet, gdzie ja jestem. Uważam, że wiesz, w tej spinaczce, w tej drabinie ewolucji duchowej, nie mówię o cielesnej, o duchowej, to my możemy sobie zdać sprawę z tego, że gdzieś obsunęliśmy się. To na pewno. Ale żeby nagle mówić, już jestem rozbudzony, nie... skąd wiemy, gdzie my jesteśmy w ogóle w tej chwili obaj? My się dlatego spotkaliśmy, bo jesteśmy gdzieś na tym samym poziomie. Gdzie to jest? Co chcesz, mapę? Tu nie ma nic. Za chwilę świat się zmienia. Popatrz, jak ja bym przyszedł do mojego ojca, to tak nie tak dawno, pół wieku temu, i bym powiedział do niego, wiesz co, a prezydent Stanów Zjednoczonych znowu zadzwonił do Moskwy, to wiesz co mój ojciec by powiedział z lwowskim akcentem? To przecież dzisiaj nie jest 1 kwietnia. On by myślał, że to żarty są, że prezydent Stanów Zjednoczonych zadzwonił do Moskwy. Tam nie ma z kim rozmawiać, po prostu. A dzisiaj popatrz, 2 facetów ze sobą rozmawia przez telefon i dzielą sobie jakiś kraj na połowę, na 3 części, jakieś to. W tej chwili przebiegają różne rozmowy telefoniczne i ludzie, o których rozmawiają, a nie są zaproszeni do tych rozmów, nawet telefonicznych, nie wiedzą, do kogo już należą, kto komu co sprzedał. Więc wszelkie rozbudzenia się, patriotyzmy, nacjonalizmy, to się tylko może tak skończyć jak na Bliskim Wschodzie. Tam wyraźnie widać to, wyraźnie przed naszymi oczyma to widać. Tam się dzieją w tej samej rzeczy, takie same rzeczy, jak działy się, później dowiedzieliśmy się po II wojnie światowej, że kobiety też brały w tym udział. Tam się dzieje to samo. Nie ma już Izraela, nie ma Polski. To są wszystko firmy, które można kupować, sprzedawać. Były premier Wielkiej Brytanii, Tony Blair. On jest gubernatorem już Gazy, ponieważ on reprezentuje interesy bardzo zamożnych ludzi i mówi im, gdzie były domy, a już ich nie ma, i ci ludzie od razu wiedzą, gdzie położyć łapę i kupić sobie, bo tam będzie coś, o czym ja pisałem w mojej książce pod tytułem Izrael, co tu będzie jutro. Nie wiedziałem, nie byłem zbudzony, że jestem prorokiem, ale tam piszę o tym, że są takie plany, że będzie takie miejsce dla bogatych ludzi, hotele, zabawy, jedzą, piją, trawkę palą, sańce, hulanki, swawole i tak dalej. Nie wiem, czemu ja tu pisałem. Miałem taką wizję. To nie znaczy, że jestem wizjonerem, to nie znaczy, że ja jestem, jak to się nazywa teraz? Jasnowidzem. Ja nawet niektóre miejsca bardzo ciemno widzę dziś na tej planecie. Bardzo ciemno. A powiedz, Romku, bo wcześniej poruszyłeś taką kwestię duchowego ego, no bo wiemy, czym jest duchowe ego, czyli to jest takie podejście, że ty już wiesz, ty już to przerobiłeś, ty teraz nauczysz wszystkich, jak to zrobić. I też powiedziałeś o wspinaniu się na tą drabinkę właśnie Jako tego rozwoju guru. duchowego. Tak. To powiedz tak od siebie, czy na przykład ty przez tyle lat, bo od lat 70., tak jak powiedziałeś, pracujesz nad swoim wewnętrznym jakimś właśnie rozwojem, Tak. czy w tej twojej ścieżce na jakimś etapie nie miałeś tak, że na przykład włączyło ci się na chwilę takie duchowe ego i stwierdziłeś, ja wiem i teraz nauczę innych? Nie, inaczej to było. Ja zacząłem od czego, nawet może ktoś mi to podsunął, powiedział, może w Würzburgu, wiesz?
bo ja tam jeździłem na wykłady Gabrieli, prorokini i tak dalej. Miałem takie, a co zrobiłby Jezus w tej chwili? Was der Herr könnte sagen, wiesz, w ten sposób mnie uczono. I rzeczywiście pomyślałem sobie, to jest dobry pomysł, bo ja się podpinam wtedy pod ten stan świadomości, który jest tym zbawieniem. Nie Jezus, któremu przybili do wieszaka ciało, tylko Chrystus w nim, stan świadomości, jest tym oświeceniem. Dlatego jego matka na życzenie Archanioła Gabriela nazwała to ciało Joszua zbawienie i to wszystko nie ma nic wspólnego z żadną religią. Bo ani ojciec, ani syn i my jako synowie tak samo nie możemy żyć bardzo dobrze bez religii, czyli bez hipnozy. I religie nie zdały egzaminu, żadna z nich. Znowu widać to na Bliskim Wschodzie. Żadna religia nie zdała egzaminu, prawie każda energia wlecze za sobą jak kometa krwawy ślad. Każda ze świętą inkwizycją i nieświętymi inkwizycjami. To jest u protestantów też. Oni też krzyżowali, mordowali ludzi, pisali księgi pod tytułem Młot na czarownicę, topiono, pławiono, to się nazywa pławiono, zielarki. Nigdy nie myślałem o tym, że jestem jakiś mądrzejszy od innych. Robiłem masę błędów w swoim życiu. Czasem dzięki jakiejś, wiesz, pomocy z zewnątrz, o czym ja nie zdawałem sobie wtedy sprawy, nie poszedłem siedzieć za jakieś machlojki, które mi się wydawały, że trzeba tak zrobić, żeby iść do przodu w życiu. Na szczęście mi się nie udało, miałem dość pretensje do siebie o to, wszystkim się udaje, tobie nie, bo jesteś nieudacznikiem, inni mają w twoim wieku, masz 30 lat, już mają miliony dolarów, a ty na razie idziesz i pracujesz w barze i podawasz piwo ludziom. Jedyne, co z tego miałem, to zawsze świeże piwo zimne. Ale sam fakt, że jak mi się coś nie udało kiedyś, to 2 dni później się dowiedziałem, że komuś się udało i razem z człowiekiem, to był albo burmistrz jakiegoś miasta, albo i tak dalej, poszli siedzieć. Także mnie się nie udało siedzieć wtedy. I tak ja się uczyłem. Nigdy nie na zasadzie. Ja nie jestem guru, nie jestem nauczycielem, uroczyście w tej chwili to mówię. Nie, nic takiego. Piszę książki, bo czuję, że mam napisać. Robię wywiady, albo ze mną nawet wywiady, to co my robimy, dwójkę i Cyprian i tak dalej, ale nie z guru. I ja zawsze to mówię, nie jestem nauczycielem. Kto nie wierzy, niech posłucha naszych wykładów. Zawsze mówię, nie jestem nauczycielem. Z jakiej racji? To jest upadek. Jeżeli ktoś wierzy, że jest nauczycielem, czyli rabbi po hebrajsku, nauczycielem, czyli guru po sanskrycku, to on się nic jeszcze nie nauczył. Nawet jest powiedziane przecież, zły to uczeń, który mistrza swego nie przewyższy. My jesteśmy uczniami. Na razie mamy zrobić coś takiego, czego Chrystus jeszcze nie zrobił. Na razie nie wyobrażam sobie, co to może być. Tu jestem. Na tej drabinie Jakubowej. No, ty wiesz, to wszystko było kiedyś, miało być inaczej i ten eksperyment się nie powiódł. Satanie i całej tej jego, tej grupy Jahwe, nie udało się chłopcy, musicie się przyznać. Przyznają się niektóre z UFO, nie wszystkie, niektóre z UFO. To są właśnie te anioły, które przychodzą tu naprawić to, co zepsuli. A pozostała i z tych UFO to są ci, że jeszcze nie chcą się przyznać i szukają, może się uda jakąś lukę znaleźć, jakieś coś i jednak opanować wszechświat dla siebie.
Nie lubię pojęcia pod siebie. Bardzo nie pod siebie, to chyba im się nie udało. Więc nie udało się i to widać wyraźnie, że ten stary Matrix nie zdał egzaminu, rozsypuje się, a jak była pandemia, jeździłem po Polsce nie dlatego, że jestem guru, tylko dlatego, że uczyłem ludzi, jak tworzyć świadomie, z premedytacją, błędy w Matrixie, który to gorywa. O, to robiłem, ale nie jako nauczyciel. Tylko przyszło mi do głowy, żeby tak żyć jakiś czas, dopóki mnie nie zabiją. Udało mi się do tej pory. I dalej będę to robić tak długo, aż mnie zabiją. Jak długo mnie nie zabijają, to mam drugą możliwość jeszcze, że w naturalny sposób zawołają mnie do bazy z powrotem. Wiesz, dlaczego powiedziałem do bazy? No. Raz, że śpiewał o tym Leonard Cohen. I'll go back to the base. On wracał. On sam chyba nie wiedział, co śpiewa. Ale to nieistotne jest. Nie jestem guru, nikogo niczego nie uczę. Mhm. A O, jak... rozmawiamy sobie teraz. Dokładnie. I piję A- gorącą czekoladę. A jak z twoich obserwacji po tylu latach, bo naprawdę właśnie jesteś na tej ścieżce, bo właśnie to, co my dzisiaj sobie praktykujemy na co dzień też i to, o czym rozmawiamy, to ja to też tak postrzegam, że my po prostu jesteśmy na pewnej ścieżce. Cały czas w drodze rozwoju, właśnie obserwacji i tak dalej. I na przestrzeni tylu lat, gdzie ty jesteś na swojej ścieżce, jak byś zdefiniował kogoś, kto jest przebudzony? Czy jest w ogóle taka opcja zdefiniować kogoś, kto jest przebudzony w jakiś sposób? Tak, rozumiem. Ja poznałem prorokinię Gabrielę w 78-9 roku. Nie bezpośrednio najpierw, tylko znalazłem w Innsbrucku, pojechałem do Innsbrucka po powrocie do cywilizacji z Indii, z miasta przyszłości, z Auroville. Przybyłem do cywilizacji. Przypadkowo w supermarkecie spotkałem parę Polaków i to nie jest tak jak dzisiaj, że idziesz po sklepie i słyszysz ten wyraz na K, tylko wtedy to jak coś usłyszał po polsku, ludzie się ściskali, całowali i zapraszali się na obiady i kolacje i zawsze się z flaszką szło właśnie do znajomych. I tak poznałem taką Krystynę i Józka i zaprzyjaźniliśmy się i później razem z nią, ona mi zaproponowała pojechać do Innsbrucka razem z nią na konferencję Imago Mundi, gdzie z całego świata uczeni i autorzy, lekarze, profesorowie, którzy zajmują się tylko jednym fenomenem, śmiercią. Dlaczego to w ogóle istnieje, coś takiego jak śmierć? Czemu to ma służyć? I ludzie, którzy przeżyli śmierć kliniczną, opowiadali, co widzieli, gdzie widzieli. Ludzie, którzy się nie znali nawzajem, dopiero później się poznali w trakcie kongresu. Ale opowiadali to samo, że byli tu, że byli w świetle, że kogo spotkali, kogo nie spotkali i tak dalej. Bardzo, bardzo spójne opowiadania były. I tam ja poszedłem zdjąć płaszcz, bo było bardzo zimno do garderoby. Leżało na garderobie Heimholungs werk Jezu Christi, było napisane na DIN A4, wypisane na maszynie do pisania, bo jeszcze nie było wtedy laptopu. I ludzie, to było pisane, wiesz, na maszynach do pisania, może nawet Olivetti, bo później człowiek, który handlował Olivetti, to był właśnie później premier Włoch, Berlusconi. Tak. To jeszcze wtedy ja tam poznałem to, zacząłem to czytać. I zacząłem się zastanawiać, co ja właściwie czytam.
Bo o UFO już wiedziałem. Tłumaczyłem już różne przekazy od braci i sióstr z kosmosu, ale tu czytałem nagle po raz pierwszy coś, co ja od razu poczułem, że ja to mam tłumaczyć na język polski. Dlaczego? Nie wiem, nikt mi nie kazał. Pokazały mi to dwie babcie, stały przy garderobie, nie pracowały tam, rozmawiały i tam mała taka babcia, bardzo niska, kiedyś może była dziewczyną, taką filigranową, ale teraz już była tak 80-letnią babcią. Nie podrywała mnie, tylko mi powiedziała: o ja, mówi, to warto przeczytać. I ona się przedstawiła mi, Traude nazywała się, co mnie troszkę rozbawiło, bo to Truda, Ruda i tak dalej. Więc Trudzia to była. I Trudzia była później moim aniołem przez parę lat, aż zostawiła ciało za sobą i mnie z Heimholungsberg Jezu Christi, które później zamieniono nazwę na Universelles Leben, uniwersalne życie. Później poznałem Gabrielę i to jest ta odpowiedź na twoje pytanie. To się czuło. To była kobieta, która też zawsze, gdzie usiadła, to miała przy sobie torebkę oczywiście, wiesz, bo przecież Lady. wtedy nie było kobiet bez torebek, tak. I mówiła z akcentem, znaczy ja później się dowiedziałem, że to jest akcent frankoński, tak mówiła po niemiecku. Und der Christus, nie Chrystus, der Christus hat gesagt i tak dalej. I to się czuło. Mój przyjaciel wtedy, to właśnie ten Józek, który był ze mną tam, ta Krystyna, którą poznałem. Pojechaliśmy do Norymbergi, do jednego hotelu. Była Marta, moja ówczesna partnerka życiowa i mama naszych dzieci. To, co zobaczyliśmy, wyglądało bardzo teatralnie, ponieważ siedziały dwie starsze panie na krzesłach, między nimi siedział młody człowiek i przez każdego z tych ludzi przemawiała istota duchowa. Oni mówili: to ja wam mówię, ja jestem nauczycielem. To nie był channeling też. Oni mówili: są pewne istoty, które chcą nam przekazać, a my możemy realizować to w życiu codziennym lub nie. To, co powiedziałeś przed chwilą, my realizujemy już coś. Nie, że wierzymy, tylko realizujemy. I z czasem, ja widzę, doszedłem tutaj. Jedni mówią o wewnętrznej ścieżce. Gabriela napisała książkę pod tytułem Wewnętrzna droga. Ja przetłumaczyłem to najpierw na język polski, później na hebrajski. Nie wyobrażasz sobie, tłumaczyć, to są dwa języki, które nie są moim językiem. Z niemieckiego tłumaczyć przekazy Chrystusa na hebrajski to było coś, bo to wtedy zaczęło mieć pewien sens rzeczywistny niż po niemiecku, bo niemieckie jest bardziej takim wojskowym jakby akcentem, a tu tłumaczyłem z niemieckiego na hebrajski i na polski i jak dotąd żyję, tak, realizuję to, daję to moim pacjentom, moim podobiecznym, tak wychowałam dwoje dzieci i dwie moje żony odeszły na raka na tej fali. Że Czyli bez bólu, bez strachu. Czyli od tej Gabrieli mówisz, że było to czuć, ale w jaki sposób, jak to można było odczuć? To jest dobre pytanie. No odpowiedź jest prosta. To się czuje. Wiesz, co się czuje? Skromność. Nazwałbym to, ale nie takie, wiesz, że tam, ja pamiętam jeszcze czasy, jak w Polsce kobieta siadała, to ciągle spódniczkę naciągała, żeby nie było widać kolan. Stulej kolanka, nie będzie manka, wiesz, takie zabawy były. To nie o to chodziło. Jak Gabriela dawała Gross Offenbarung, czyli wielkie objawienie, nie swoje,
tylko albo Duch Chrystus przez nią przemawiał, albo anioł mądrości przez nią przemawiał. To było na sali 300 osób na przykład. W Berchtesgaden, w Norymberdze. Ludzie przylatywali z całego świata, nawet Chińczycy z Hongkongu czasami. Jak oni się dowiedzieli o niej? To nie jest świat, o którym ja mówię w tej chwili dzisiejszy, jak to każdy ma w kieszeni smartfon. A jednak jeden Rosjanin przyjeżdżał, jeden Egipcjanin przyjeżdżał. Egipcjanin bał się wracać, bo muzułmanie go mogą zabić, jak się dowiedzą, że on tłumaczy na arabski takie rzeczy. I później nic nie słyszeliśmy o nim już. Faktycznie. On widocznie wiedział, że tylko tyle mu się należy przetłumaczyć. Ale coś zostawił po sobie. Jakiś ślad niewęglowy. Ja zostawiłem po sobie po polsku i po hebrajsku. Gabi, czyli tak jak ją nazywali niemieckojęzyczni, czyli Gabriela, na takich salach nigdy nie wiadomo było, gdzie ona siedzi. Ona zawsze siadała gdzieś, gdzie der Herr, gdzie Pan ją zaprowadził. Później przestała też mówić z tym Panem już. To było na początku der Herr. Później już mówiła tylko der Vater, ojciec, czyli życie, gdzie ją zaprowadził. I ona mogła siedzieć wśród ludzi gdzieś tam z tyłu całkiem albo w jakimś środkowym miejscu. I wtedy już były te mikrofoniki, że się na klipsie. I wtedy wszyscy spatrzyli się, gdzie ona jest. Żeby jej nie bo ona nie chciała, żeby ją widziano. To look at me na 2 kciuki. Nie, tam nie było tego. Ja zaprosiłem Gabrielę do Chicago. Maleńka Pleja siedziała u mnie na kolanach. Miała wtedy 3-latka. Ani razu nie zeszła z kolan. Niedawno jak się spotkałem z Pleją, która ma już 40 lat, ja się jej spytałem, czy ona to pamiętała. I ja mówię, a czemu nie chciała się pójść bawić, czy coś takiego? Nie, bo ja czułam, że trzeba być z tobą. Tak ona odpowiedziała. Ja czułam, że trzeba być z tobą. Natomiast ktoś wszedł, jakiś Amerykanin, trzymał dziecko, nie wiem, czy niepełnosprawne, czy coś było koło tego człowieka i koło tej duszy. On wszedł, to dziecko trzymał na ręce, ono się wyrywało, ono kopało, ono okładały go piąstkami po twarzy, po głowie, wrzeszczało, krzyczało. Obok Gabrieli siedział profesor Hoffman, który przybył specjalnie do Niemiec z Tybetu. On mówi, ja pojechałem do Tybetu szukać różnych guru, a za rogiem mieszkała Gabriela. Wspaniały człowiek. Jeszcze kilku takich. To w każdym razie ja zaprosiłem ich do Chicago, była jeszcze para małżeńska z Idaho też i Gabriela przyleciała i nie masz pojęcia, co się zaczęło dziać w Chicago. Najpierw ja zamówiłem w hotelu miejsce. Później się okazało, że niestety, ale za dużo będzie ludzi, to prawdopodobnie to innym razem. Później ja poszedłem do Copernicus House. To było polskie miejsce, gdzie naprawdę było takie bardzo. Zwrócono mi czek z powrotem, mimo że ja zapłaciłem z góry. I wtedy były takie czasy, że wiesz, polski pub, jeszcze historię, nie było mowy na żadną konkurencję, jeszcze kobieta, jeszcze Niemka. Absolutnie nie. A później przyszli mi podpalić mieszkanie ludzie, bo ksiądz powiedział, że jestem wysłannikiem rabinów jerozolimskich. Nie katowickich, nie luterańskich, nic, tylko tych właśnie. Różne rzeczy się przeżywały i widzisz, jestem.
I tak mamy żyć teraz. Teraz też nadal tak trzeba żyć. Żyć swoim życiem. Nie bacząc na to, jak to wygląda, co ludzie myślą, co się nie podoba w astralu. To wszystko jest nieistotne. Jesteśmy dziećmi Boga, dziećmi życia, nosicielami życia. I na tym koniec. Nie ma dyskusji na ten temat. That's the way we do it. Fajne to, co powiedziałeś, że jak trzymałeś Pleję, że ona się w ogóle nie ruszała, a z drugiej strony to drugie dziecko tego Amerykanina właśnie w jakiś sposób się tam szalało. To mi trochę, wiesz co pokazuje, że jak dzieci mają czystą aurę, są z rodzicami, którzy są też czyści i tak dalej, to oni po prostu właśnie są spokojni. To oni wiedzą, że oni są tutaj po coś, a właśnie Tak. nie, bo być może to dziecko tego Amerykanina było w jakiś sposób obciążone i po prostu Ich poproszono, i tego człowieka poproszono, żeby wyszedł z tym dzieckiem. Nie Gabriela, nie Niemcy, nie ja. Choć zacząłem czuć, że to jest specjalnie ktoś może szczypie go w tyłek tego dziecka, ale wiesz, duchowo nawet. I ktoś podszedł tam i poprosił, żeby on z nim wyszedł. Each one, teach one.